Siemanko! Pozdrawiamy z Seszeli. Seszele to mój kraj numer 167 na 193. Kosmos. Moi drodzy, Seszele to najmniejszy kraj Afryki. Seszele składają się ze 115 wysp. Oczywiście nie wszystkie są zamieszkane. My jesteśmy teraz w Mahé, w Wiktorii, czyli stolicy. Idziemy właśnie na nasz prom i płyniemy na pierwszą wyspę, którą odwiedzimy, to będzie Preslin, czy w sumie drugą, bo pierwszą jest Mahé. Drugą będzie Preslin i mamy nadzieję, że to będzie lepsza pogoda niż jest tutaj. Sam klimacik wyspy tutaj jest spoko. Przyjechaliśmy wczoraj. Języki, w których się tu posługują, no to mamy francuski, angielski, kreolski. Ale widać bardzo mocno wpływy Anglików. Bardzo. Gniazdka w domach angielskie. Luch lewostronny. No i tak jest, jak jest, patrzcie. Ale to nic, nie poddajemy się. Mocno widać tutaj taką właśnie zabudowę pokolonialną. Chyba zaraz się będzie zbliżało jakieś święto niepodległości, a może już było. Wszędzie flagi wiszą. 29 czerwca 76 ogłosili niepodległość od Brytyjczyków. Dzisiaj mamy, który? 25. No, to tak jak mówiłem, za 4 dni obchodzą tutaj święto niepodległości. 50. rocznicę, to dlatego może tak ubrane. Wow, to będą świętować na pewno. A tak wygląda flaga Seszeli. No troszkę. O, super. No i jesteśmy w porcie, zaraz wam powiem, ile kosztuje bilet, żeby przepłynąć na wyspę Preslin. Tutaj jest właśnie taki prom, co się pływa. O, popatrz, już wiemy, od czego ta pieczątka w paszporcie. Pieczątka w paszporcie wygląda tak. A tu chodzi właśnie od nasiona tego kokosa, który nawet 25 kg może ważyć. Słynne, dzisiaj wam to pokażemy. Czyli to o to chodziło na pieczątce. Wczoraj nie mogliśmy rozkminić, o co chodzi, czemu ta pieczątka tak dziwnie wygląda. Siadamy. Alex, po ile był ten bilet? 460 zł za 2 bilety? No, trochę jest. Niezły mamy roller-coaster. Ciekawe, ile osób będzie żygało. No i dopłynęliśmy na wyspę. No i powiem tak, no ludzie, którzy tam pracują na tych statkach, to oglądają się żygających ludzi. Straszna trasa była i bardzo dużo osób sobie z tym nie poradziło. To jest nasz hotelik, w którym się zatrzymaliśmy. Pani idzie wam pokazać, gdzie jest nasz pokój. Opowiedziała wszystko dookoła tutaj, co gdzie znajdziemy. Bardzo miła pani. Akurat z Indonezji pochodzi. No, jesteśmy na wyspie Preslin. I właśnie znaleźliśmy sobie rozwiązanie na to, co robić, jak była brzydka pogoda, wolimy nie ryzykować. Płyniemy rano na nurkowanie, bo podobno spoty nurkowe są tutaj tak niesamowite. No w ogóle pani powiedziała, że na nurkowaniu powinna spotkać rekiny, spotkać żółwie, może ośmiornice, płaszczki. Ja afirmuję ośmiornicę, bo jeszcze nie widziałam. No, a ja parę rekinów. Przyszliśmy do polecanego miejsca, Café del Art się nazywa. Siemanko, kolejny piękny dzień, nie, to nie kolejny piękny, to jest dopiero pierwszy piękny. Pod względem pogoda i tak piękny pod względem miejsca to drugi. Właśnie ruszamy na nurkowanko. Szczerze powiedziawszy, kupiliśmy nurkowanie ze względu na to, że myśleliśmy, że będzie brzydka pogoda, a pogoda jest piękna. Ale to nic, i tak będzie fajnie. Mamy 2 nurkowania, 2 zejścia pod wodę w sumie, tak powinienem powiedzieć. I o 13 wracamy. Będziemy mieli jeszcze troszkę czasu, żeby sobie tutaj pokorzystać z tego wszystkiego. I o 16 płyniemy na kolejną wyspę. Cudowny, biały piaseczek, piękne palmy, piękna woda. Szykujemy się na nasze kolejne nurkowanko. Była Tajlandia, Raja Ampat. Gdzie jeszcze? Ja w Tajlandii nie byłam. Dave. I ruszamy. Ale jest piękna pogoda dzisiaj. Coś cudownego.
No i skończyliśmy nurkowanie, właśnie wracamy do bazy. Pierwsze bardzo średnie, drugie niesamowite. Było tyle żółwi, ale świetny poranek. W hotelu teraz jeszcze byliśmy, pozwolili nam się wykąpać w takim pokoju do spa, żeby tam sól z siebie zmyć. No i później jedziemy na prom. Ale promem to dzisiaj chwila moment, bo to tak naprawdę musimy tylko 15 minut przepłynąć na wysepkę obok Ladigué. No jest uważana za najpiękniejszą tutaj na Seszelach. Także zobaczymy. 2 dni tam zostajemy. 2 dni, 2 noce. No, my już w porcie i właśnie ruszamy na Ladigué. No nie wiem jak to się woła. Ladigué? Właśnie tam. Kolejna łódka mi jeszcze po jednej się nie przestało w głowie kręcić. Były takie fale. Niestety na nurkowaniu, między nurkowaniami miałem awarię lekką. Podobało się? Bardzo, ale jeszcze bardziej podoba mi się to, że wszyscy mówią, że La Digue, to gdzie płyniemy, jest jeszcze lepsze. No, mi też. Już nie mogę doczekać. A jeszcze bardziej podoba mi się to, że sprawdziłem pogodę i przez najbliższe 2 dni mamy mieć pogodę, a później ma padać. Dzisiaj już za dużo nie będziemy pokazywać. Chciałem zobaczyć na plaży, którą tutaj mamy w naszym hotelu. Później idziemy na siłkę i robimy sobie wspólny taki bez telefonu wieczór. Także jutro Wam pokażemy, jak hotel wygląda, ale powiem Wam tylko tyle, że jest naprawdę świetny. Doszliśmy właśnie do centrum, sobie zobaczyć, co się tutaj dzieje. Sezonu nie ma, także w wielu miejscach jest po prostu pusto. Ale wcale nie narzekamy. Dla nas nawet fajnie. Szkoda, że kamera nie oddaje tego, jak naprawdę pięknie wygląda to niebo. Bo powiem Wam szczerze, że jest niesamowity widok. Klimat tej wyspy jest naprawdę tak świetny. Ale spędzamy fajny czas na tych Seszelach. Powiem Wam, że Seszele w ogóle nie pasują mi do Afryki. Ani trochę, że ten kraj leży w Afryce, to jest... Klimat jest w ogóle inny. Taki, wiecie, taki ogólny taki vibe. Ludzie inni. Wszystko inne, no. Do takiej Afryki chce się przyjeżdżać. Naprawdę. I to jest taki klimacik. Wszyscy na rowerkach sobie jeżdżą. Bardzo mało samochodów. Siemanko, siemanko. Zaczynamy nasz kolejny dzień na Seszelach. Dzisiaj mamy śniadanko z pięknym widokiem. Po siłowni już jesteśmy. Będziemy się szybko przebierać. Zaczynamy nasze śniadanko. Ale tutaj będzie cudownie. Tędy? Tędy? Patrzcie, jaka woda. Tak są troszkę fale. Ta woda nie jest taka spokojna, ale jakby nie była, i tak jest pięknie. Ogólnie ten hotel spokojnie możemy polecić, bo jest super. Obydwa w sumie mieliśmy świetne. I to mieszkanie też świetne. No, 3. wszystkie noclegi mieliśmy Tak, świetne. wszystkie te noclegi, w których byliśmy, naprawdę były super. Tutaj jest barek, można sobie zamówić drinka, tam po drugiej stronie można siedzieć w basenie. Tutaj sobie możecie elegancko siedzieć, popijać drineczka. Tak to wygląda. Zaraz musimy wynająć rowerki, no bo tak jak Wam mówiłem, tutaj tylko rowerkami się przemieszcza. No i ta wyspa jest na tyle mała, że spokojnie ją całą dzisiaj Wam pokażemy. To jest zdecydowanie najlepsza wyspa na Seszelach. Z tego co wszyscy mówią.
O, helikopter leci akurat. O, tu na to wyspę leci. Czyli tu sobie można wziąć wycieczkę, żeby przejść się helikopterem i zobaczyć z góry. Ale my mamy drona. My mamy budżetową wersję, jak zobaczyć wszystko z góry. Dron. Na szczęście nie ma tu żadnych problemów, spokojnie można ze sobą go wziąć. Wiedzą, że fajnie pokazać to z góry, a to jest napędzanie turystyki. Im więcej osób zobaczy, jak piękne widoki są, tym więcej osób będzie chciało przyjechać później. Ale i tak takimi wyspami, co nie? Bo to dwa miejsca, dwa kraje, które są na mojej topce w tym roku, które najbardziej chcę zobaczyć pod względem właśnie takich ładnych plaż. To będzie Palau, Polinezja francuska. O, patrzcie jak tutaj idealnie. No i moi kochani, zaczynamy zwiedzanko tej pięknej wyspy. Na początku wejdziemy do nas na plażę, bo tutaj też wiadomo, trzeba jakieś ładne foty porobić. Fajne jest to w ogóle, że codziennie rano jest sprzątana plaża, bo no dużo oglądów teraz jest, no jest taki sezon. Wow, to wygląda w tą stronę. Jest jak jest, ale patrzcie, no tutaj jest super posprzątane. Tu gdzie resort, a tu już gdzie nie ma resortu. Tadę. No, tak by wyglądało, jakby się nie sprzątało plażą. I lecimy na zwiedzanko. No i przyjechaliśmy teraz do Leunion Estate Nature Park of Ladik. Tutaj jest parę miejsc do zobaczenia fajnych. Wjazd tutaj kosztował 40 zł. I zaczynamy. Wiele osób mi pisało, że tutaj było właśnie, każdy poleca to miejsce, no to wiadomo, jest to najlepsze miejsce na całych Seszelach. I nie wiem, to trochę będzie niegrzeczne co powiem, ale nie wiem, to nie pasuje trochę do Afryki. Takiego drugiego miejsca w całej Afryce na pewno nie znajdziecie. Dlatego może też te Seszele są tak wyjątkowe. Zatrzymaliśmy się na kawkę w takim pięknym miejscu. Wsiadamy na nasze dwie kozy i ruszamy dalej. Idziemy teraz do najważniejszego miejsca na Seszelach, gdzie każdy robi sobie fotę, czyli te wielkie głazy. Ale jest asem takim, że szok. Podjeżdża. Myślałem, że to kamienie. Czyli jednak operacja wzroku dalej nie pomogła. Patrzcie, jakie ogromne żółwie. No, ale to pewnie po 200 lat mają tutaj. No, są przeogromne. Widziałem tak jak byłem na Zanzibarze z bardzo fajnym ziomeczkiem Abu Zanzibar. Pozdrawiam serdecznie. Weź tam usiąść, żebym mogła nagrać porównanie. O, ten nie śpi. Byku, nie biegnij. Ej, panie żółwiu. Panie żółwiu. Zagląda na ciebie. O, ruszył się. No i idziemy teraz na Anse Source de Argent. Tutaj nawet rzeka ma fajny kolor. Fajny barek jeszcze przed tym, zanim się pójdzie zdjęcia robić. Będą się napić jakieś lina albo kokoska. Wiesz, trzeba teraz powspinać. Gotowa? Na wspinaczkę? Im dalej idziemy, tym jest piękniej. Straszny wiatr dzisiaj jest.
Będziemy poszukać jakichś ukrytych miejscówek. To mógł drona też odpalić, polatać fajnie i zrobić ładne zdjęcia. Ale powiem wam, że naprawdę Seszele robią wrażenie. Mimo tego, że tak dużo rzeczy już widziałem na świecie, to no, bardzo mi się tu podoba. Bardzo jest na pewno miejsce, do którego będzie się wracało z wielką przyjemnością kiedyś, w przyszłości. Tu znaleźliśmy informację, że te żywy mają do 100 lat, czyli nie było takich starych, jak ja widziałem kiedyś właśnie też na Zanzibarze. Patrzcie, jaki kościółek tu mają. Przyjechaliśmy kupić bilety na jutro, bo niby nie ma ludzi, ale pani nam powiedziała, że lepiej sobie je kupić wcześniej, bo różnie może być. Teraz pojechaliśmy sobie na północ wyspy. Tutaj już też trochę inaczej, lepiej, pięknie. Właśnie załód się zaczyna robić. Zachodzik słońca, który już się robi. Wybraliśmy sobie takie miejsce. Przyjechaliśmy na Kokosa tutaj. Kokosa i zachód słońca. O, widać, że można sobie maski, płetwy wypożyczyć. Snorkeling. O, patrz to. Mamy tylko stąd 10 338 mil do In-N-Out. Ulubione burgerki. Ale zjadł In-N-Out. Ciekawe, jest Bangkok. Nie widać. Hakuna Matata. Tutaj jakiś hotelik na bogato. Siemanko w kolejnym dniu naszych pięknych wakacji na Seszelach. Właśnie ruszamy na dalsze eksplorowanie wyspy Ladik. Później mamy prom na Mahę i na Mahę jeszcze chcemy coś zobaczyć. Jest jedna plaża bardzo polecana, którą nam nasi widzowie polecali. No i chcemy tam pojechać też, wam pokazać. Jazda po tej wyspie to jest taka przyjemność. Piękne miejsce. To jest jedno z takich miejsc, o których zanim jeszcze wyjedziecie, to już myślicie, że będzie trzeba wrócić. Zamiast piwka kokos. Tak, dzisiaj jakoś mi 11 tygodni. Zero imprez. No ale to po prostu w podróży mi się zdarza nie imprezować. No, ale jutro już będzie impreza. Jutro wsiadamy na statek. Największy statek na świecie. To jego dziewiczy rejs. Cieszę się, że mamy okazję wziąć w tym udział. No to pewnie teraz będzie jakaś imprezka. Powrót do Europy. Ale w sumie tylko na tyle. No nie na tyle, tylko na chwilę. W sumie będę tylko
10 dni w Europie. Będzie Hiszpania i Grecja. Hiszpania i Włochy. W Grecji to będziemy dopiero później, w sierpniu. Będzie Hiszpania i Włochy. No i później stamtąd lecę do Demokratycznej Republiki Konga. Później do Konga. Czekam na wizę do Libii. Została złożona, ale cały czas czekam. I czekam na zezwolenie na wjazd do Sudanu. Także później będą jeszcze 3 tygodnie w Afryce. Nie 3. No niecałe 3. Koniec naszej przygody na Ladik. Idziemy już na łódkę naszą. Mamy, nie wiem ile w sumie. Tam była godzina 15 plus przerwa plus 15. Kurde, z godziny 45 będziemy płynąć. O, nie mogę się doczekać tych fal. O, super. Nic fajnego. Patrzcie jaki kolor wody. Zafarbowano normalnie. Patrzcie jakiego Big Bena mają miniaturową wersję. Na Seszelach Omahę. Żarty żartami. Ale ten zegar tu stoi od 1903 roku. Nieźle. No i dobra, siedzimy już na lotnisku. Kończymy naszą wyprawę na Seszele. To były wspaniałe dni spędzone w tym cudownym miejscu. Serio, to miejsce nie pasuje do Afryki. Ojej, to było tak rajsko, było tak fajnie. Wszystko naprawdę na plus. Bardzo, bardzo serdecznie polecam Seszele. I w ogóle tylu Polaków, co tutaj spotkaliśmy, to ja przez ostatnie 2 miesiące we wszystkich krajach razem nie spotkałem. Naprawdę, jakby jakiś samolot z Polski tu przyleciał. Co chwilę jakiś polski turystów spotkaliśmy, także wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. No, to było na tyle. Jak Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz i lajka. I zapraszam na kolejny film, który będzie z największego statku na świecie, który właśnie wypłynął na swoje wody. Będziemy mieli szansę płynąć w dziewiczym rejsie. Zanim jeszcze będą normalne rejsy, mamy okazję być zaproszonymi gośćmi na ten statek i pokażemy Wam, jak wygląda Legend of the Sea. Tak się nazywa. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.